Witam nadzieję, że to serdecznie naszych słuchaczy. Dzisiaj kolejny gość, nowy gość ze świata buddyzmu. Witam Ciebie, Maćku. Cieszę się, witam. że w ogóle jakoś nasze drogi tak się skrzyżowały, że trafiliśmy na siebie, bo ja, jeśli chodzi o buddyzm, to dwa takie miałem zdarzenia w życiu. Pierwsze to właśnie tu, co widzisz, nasze tło, czyli kiedyś, kiedy prowadziłem rejsy z Tajlandii do Malezji, akurat Tajlandia buddyzm, Malezja akurat islam. No ale to jest jedno z takich ciekawszych zdjęć, jak musiałem się przedostać do czegoś takiego, co się nazywa Jezioro Szmaragdowe, prawda? No i taki widoczek będzie nam towarzyszył. Drugi to jeśli chodzi o buddyzm, zen, bardziej jeśli chodzi o kwestię Aikido. Także witam Ciebie dzisiaj u mnie na kanale i witam wszystkich słuchaczy. Ja również witam Ciebie i wszystkich słuchaczy. Fajnie, że będę mógł chwilę poopowiadać, bo buddyzm się pięknie u nas rozwija. Szczególnie w Polsce. Chodzi o buddyzm Theravada. Czyli Powiedz mi mniej może więcej na początku na jedno pytanie, bo to jest dosyć ciekawe. Chciałbym usłyszeć Twoje zdanie na taki jeden temat. Czy buddyzm dla Ciebie, albo w Twoim patrzeniu, prawda? Czy buddyzm jest religią czy filozofią? To wszystko zależy od tego, jak chcemy to traktować tak naprawdę. Buddha powiedział: nie słuchaj mnie, nie słuchaj żadnych innych nauczycieli, ale daję Ci narzędzia i sam to sprawdź. Na tym polega buddyzm. Po prostu jakby nauka swojej świadomości, tego, kim jesteśmy, czym jesteśmy, gdzie idziemy, gdzie będziemy wracać. Więc możemy to traktować wszystko zależnie od tego, na jakim punkcie świadomości jesteśmy. Jeżeli potrzeba nam schronienia jako religia, uznamy to jako religię. Gdy jesteśmy już otwarci, mamy szersze pole widzenia, zaczynamy to traktować jako system filozoficzny. Jeżeli jeszcze mamy szersze znaczenie, traktujemy to jako narzędzia do pracy, żeby albo być szczęśliwym w tu i teraz, albo żeby opuścić system reinkarnacyjny. Wszystko zależy od pewnego punktu naszego widzenia, na którym dana nasza świadomość jest uwarunkowana w tej przestrzeni. Czyli możemy to jest jak cebula. Możemy wchodzić w pierwszą warstwę, tylko tu i teraz, żeby sobie pomóc, na przykład w depresji, i mamy piękne narzędzia. Mamy szersze warstwy jako pełny zakres psychologiczny, bo również o tym jest mowa w buddyzmie, lub wchodzimy jeszcze głębiej i traktujemy to jako religię, jeżeli oczywiście mamy ochotę to traktować jako religię. To jest tak wielkie spektrum, że na pewno jak będziemy to omawiać z czasem, to ta pierwsza na przykład rozmowa, czym jest buddyzm, o czym jest buddyzm, będzie najlepiej zrozumiana na samym końcu. Jak będziemy przechodzić przez pewnego rodzaju etapy, na przykład jak ktoś powie, co to jest reinkarnacja, i będziemy mówić o reinkarnacji, prawda? Co będzie się działo ze mną po śmierci, dlaczego tu w ogóle jestem, a co to jest świadomość, a co to jest ciało, a dlaczego jesteśmy w takiej przestrzeni, a ile jest takich przestrzeni, a co to znaczy się oświecić, a co to znaczy się przebudzić, prawda? Więc, a czy jest Bóg, a czy go nie ma? I tak dalej. Na wszystko odpowiada. Można by powiedzieć, że tak naprawdę buddyzm jest taką cebulą, która ma te warstwy, które my zdejmujemy, prawda? Tak jest, tak jest. Powiem tak, ja zaczynałem oczywiście od tego, co każdy, czyli od niewiedzy, ale zaczynałem swoją przygodę, tak w szybkim skrócie. Od dziecka się uczyłem różnych filozofii, bo mnie to bardzo ciekawiło poprzez swoje doświadczenia, oczywiście traumatyczne. Później wchodziłem w jogę. Jestem nauczycielem jogi i jej różnych form, ale idę intuicyjnie. Nie powtarzam, nie wchodzę w dogmat. Sam intuicyjnie odkrywam. Oczywiście później robiłem dyplomy, żeby mieć. Wiadomo, jak to w materii potrzebujemy takich rzeczy. Ale zawsze kierowała mnie intuicja i odkrywanie. Przechodziłem przez różny szereg doktryn, religii, aż zawibrowała ze mną po latach oczywiście medytacji, już po latach pracy nad sobą, nad swoim ja, ego, zawibrował buddyzm, dokładnie Theravada.
nie tybetański, nie zen, tylko Theravada. I dlatego to rozwijam, choć czerpię również różne nauki i z zen, i z buddyzmu tybetańskiego, który u nas jest rozpoznawany bardzo, prawda? No i tak to wyglądało i tak to się dzieje teraz, więc tak jak mówił Buddha, aby mieć właściwy pogląd na wszystko, trzeba wyjść ze wszystkich poglądów. To też będzie później bardziej oczywiste, bo wchodząc w medytację, w stany, zmieniamy punkt widzenia. Jeżeli wyobraźmy sobie, jesteśmy zawsze kijanką, która pływa w jakimś tam bajorku, to ona ma wnioskowanie tylko z tego bajorka, prawda? I myśli, że takie jest życie. Nie ma odnośników. W momencie, kiedy przeobrazi się w żabę, będzie miała większy odnośnik, a gdy ją porwie tą żabę bocian w górę i zaniesie, to będzie miała jeszcze większy odnośnik. No i na tym to polega. Gdy nie mamy odnośnika, nie wiemy tak naprawdę, gdzie jesteśmy. Ale mamy coś takiego wbudowanego w istnienie, to już bardzo powiemy tak transcendentnie, taki bufor bezpieczeństwa. Czyli każdy z nas ma możliwość przebudzenia się i oświecenia, czyli jakby zrozumienia, bo to się nazywa przebudzenie, oświecenie, ale to są tylko słowa. To po prostu dla ułatwienia mówimy ja, czy dla ułatwienia mówimy przebudzenie, żebyśmy po prostu to rozumieli jako słowa. Więc każdy ma taki bufor, że w momencie, kiedy pewna dusza czy świadomość, jak zwał, tak zwał, też będziemy to rozumieć inaczej po paru odcinkach, ma taką możliwość wzrostu, zrozumienia większego i zaczęcia takiego treningu wyjścia jakby z tego pola całej jakby gry, prawda? Bo możemy to nazwać już w naszych czasach, jak już wiemy, że struktura jest fraktalna wszechświata całego, bo fizycy o tym mówią, że to jest hologram fraktalny. Jak już wiemy, że wszystko jest energią i wszystko jest zbudowane jakby z pozycji kwantowej, a na tej pozycji kwantowej osadza się materia, to dokładnie o czym mówił buddyzm. Najnowsze przez Penrose'a Nagroda Nobla, że jednak jest indeterminizm i determinizm, czyli mamy wpływ jako obserwator na materię. Jeżeli zaczynamy to wszystko rozumieć, to sami się rozwijamy poprzez właśnie narzędzia Buddy. On to mówił inaczej, czy starożytni mówili jako iluzja. My już mamy jakby inne, szersze spojrzenie też na to z poziomu fizyki kwantowej, tego, że jednak wszechświat jest powtarzalny, o czym mówił zawsze Buddha, prawda? Teraz już wiemy, że nie było tylko wybuchu jednego i tak, to kto spowodował ten wybuch, tylko jest to powtarzalne, cykliczne, bo wszystko to, co mówi Buddha, jest nietrwałe. Nie ma czegoś takiego jak trwała, jednorodna materia. To się wszystko rozciąga, kurczy i tak w kółko. Tak samo jak nasza dusza czy świadomość, ona cały czas tu wędruje. Ale jest jedno pole, które jest poza dualizmem, czyli poza całą tą grą. I w buddyzmie nazywa się to nibbana, czy w sanskrycie nirvana. Czyli to jest niewspółzależny system, którego oczywiście nie jesteśmy w stanie nawet nazwać, ani powiedzieć, co to jest. To jest mniej więcej coś, co nie jest spolaryzowane, gdzie nie ma dualizmu, nie ma naszego jakby chcenia bycia ja, zupełnie inna przestrzeń. Więc ten hologram prawdopodobnie wychodzi z tego pola. Możemy sobie tak wyobrazić po prostu jakby na takiej zabawie trochę intelektualnej. Jeżeli jest ten hologram, to kto go wypuszcza, prawda? Co go wypuszcza, że się tworzy taki wielki hologram przestrzeni. No, fajnie, że opowiadał wcześniej tutaj pan Bernatowicz pewne rzeczy, czy Rafał Nieradzik, więc ta rozmowa na temat buddyzmu będzie bardziej zrozumiała, prawda? Bo to rzeczywiście wszystko opiera się, jest zawsze czegoś rdzenie. Tym rdzeniem wszystkiego jest taka pewna energia. Ona się u nas nazywa, bo tak potrafimy ją nazwać, bezosobową energią bezwarunkowej miłości. Jest to pewne odczucie, prawda? I cała nauka Buddy, czyli tak zwana Dhamma,
to są prawa natury, to tak jakbyśmy nazwali na przykład naukę o grawitacji, że jest religią, prawda? To tak możemy zapytać się o buddyzm, czyli dokładnie o naukę Dhammy, bo buddyzm jest XIX-wiecznym pomysłem na to, jak to klasyfikować tak naprawdę. A 90% buddyzmu nie naucza oryginalnego buddyzmu, powiedzmy, czyli tej Theravady, tej nauki starszych. Zwało jak zwało. W każdym razie cała ta Dhamma, czyli nauki Buddy, jest nauką i o strukturze wszechświata, w której się znajdujemy, co potwierdza pięknie fizyka. Częściowo oczywiście, no nie możemy tak sobie tutaj zero-jedynkowo patrzeć, bo to i tak chodzi o doświadczenie własne. I pokazuje nam, mamy zakres pełnej psychologii naszej struktury, naszego umysłu, naszego serca, naszych pragnień, tego wszystkiego, co jest nam potrzebne na tu i teraz. Tak jak ja nauczam w taki, można powiedzieć, takiego buddyzmu rodzinnego. Spotykam się z ludźmi przede wszystkim, którzy mają rodziny, małe dzieci, praktykujemy sobie jogę, medytację. Nauczam ich tego, jak być po prostu dobrym, czyli jak wytwarzać w sobie tą miłość bezwarunkową, tworzyć dobrą kammę, czyli karmę. To jest takie sprzężenie zwrotne. Gdy jesteśmy dobrzy, to dobro wraca, prawda? Na zasadzie spolaryzowanych fotonów, prawda? I podobne przyciąga podobne. Dość, można powiedzieć, takie uproszczone prawo przyciągania na tej zasadzie. Więc tego nauczam, takich dość prostych rzeczy. Gdy ktoś chce wchodzić, nie wiem, osiągać jakieś stany medytacyjne, no to wiadomo, że już musi pewne rzeczy poświęcić, jak gra w szachy. Czasami trzeba poświęcić wielką figurę, żeby coś wygrać. Nie da się zostawić wszystkich figur na szachownicy, aby wygrać. I to samo jest tutaj. Pewne rzeczy poświęcamy. Na przykład nie pijemy alkoholu, choć fajnie smakuje i fajnie jest w weekendzik napić się piwka, ale jeżeli chcemy wzrosnąć świadomością, to po pierwsze po treningu już nie mamy takiej potrzeby pić alkoholu, bo nie chcemy uciekać od swojego umysłu, tylko go poznawać, bo alkohol zawsze jest tym odejściem od swojego umysłu, od trosk i myślimy, że będziemy mieć reset weekendowy. A tu buddyzm nadaje takie fajne narzędzia, proste narzędzia, bardzo proste, które pozwalają nam zrozumieć nasz umysł, nie uciekać od niego, przerobić go, zastanowić się, wyciągnąć wnioski i fajnie sobie działać. I wtedy to szczęście, to bezwarunkowa miłość tworzy się w nas, czyli w polu serca. I zaczynamy wzrastać. Piękny proces. Dużo mógłbym jeszcze na ten temat rozprawiać. Ogólnie buddyzm Theravada wywodzi się od jakby tych wczesnych nauk buddyzmu, które były recytowane przez najpierw setki lat, później spisane. Następnie mieliśmy oczywiście reformację po setek latach. Może ja wejdę Maćku w słowo ci. Tak? Być może dla wielu osób po prostu buddyzm istnieje jako tylko buddyzm, prawda? Natomiast na pewno istnieją pewne różnice. Tak jak na początku nadmieniłeś, buddyzm zen, buddyzm tybetański, no i ta trzecia droga to by była Theravada. Na samym początku takie pytanie mam, co to jest Theravada? Prawda? Nauka starszych. No właśnie, nauka starszych. I jaka jest ta różnica? Bo dlaczego to pytanie we mnie siedzi? Bo widzisz, kiedy ja zaczynałem trenować Aikido, Aikido jest Aikido. Tyle. Ale tu się okazało, że jest jakieś Aikido Shudokan, jest jakieś Aikido inne. I człowiek sobie zadawał pytanie, które to Aikido jest tak naprawdę, załóżmy, najlepsze, prawda? I kiedyś ktoś, jeden właśnie z mistrzów tego Aikido, miał tam czarny pas, któryś tam dan, on podał taką ciekawą definicję, bo powiedział, wiecie co? Aikido jest jak tort i jeden może sobie ciąć wzdłuż, drugi może sobie ciąć w trójkąty, jak będzie chciał. Nie zmienia to postaci rzeczy, że smak tego tortu będzie taki sam. Prawda? Dokładnie tak. I ja mam też wrażenie, ja się akurat na buddyzmie nie znam, ale też mam wrażenie, że to jest często też tak, że ktoś próbowałby wyciągać, że ten jest zen, ten jest na przykład, nie wiem, tybetański, ten jest jakiś inny, prawda? Natomiast jakie są tak naprawdę różnice między tymi rodzajami, czy kierunkami w buddyzmie, tak bym to powiedział?
Powiem tak, dość duże, ale to wszystko wychodzi jakby z praktyki i z tego, na jakiego trafimy nauczyciela i co będzie z nami jakby wibrowało. Bo ten rdzeń zaczyna się od Theravady, od tych podstaw, 4 szlachetne prawdy, pierwsza mowa Buddy. I od tego, i wystarczy tak naprawdę poznać 4 szlachetne prawdy, teraz o tym mówimy, oczywiście nikt nie wie, o co chodzi, mniej więcej, i tam jest taka 8-raka ścieżka, jako końcówka, jako 4. szlachetna prawda, i to nam praktycznie wystarczy, żeby już wzrastać. I do tego dochodzą takie rzeczy jak współzależne powstawanie, jak 3 cechy istnienia, takie proste rzeczy. I na tym się, można powiedzieć, na tych takich najprostszych, rdzennych naukach opiera Theravada. Oczywiście tego jest mnóstwo, bo są sutty, jeżeli chodzi o nauki Buddy, czyli jego wszystkie mowy. Dalej, jak była reformacja, ktoś dodawał swoje nauki jako tak zwane drugie koło Dhammy, czyli drugie, jakby pierwsze koło Dhammy to były właśnie te 4 szlachetne prawdy, te pierwsze nauki, a później mówiono o tym, że to jest drugi obrót i tam jest więcej tych nauk, pełniejsze, więcej pewnych zagadnień. No i jak wiadomo, jak to na świecie, każdy chce dodać coś swojego. Bardziej to można tak, w ten sposób, bo to już powstało po śmierci dawno Buddy. Oczywiście posiłkujemy się tym, nic nie odrzucamy, możemy sobie to sprawdzać i po prostu sami obserwować, co dla nas będzie lepsze. Czy pierwsze koło Dhammy, czy drugie, czy trzecie, czy dalsze odłamy jak Zen, co nam tam naprawdę spasuje, prawda? Bo to jest ważne. Ale myślę, że jeżeli ktoś by chciał zaczynać, to najlepiej zacząć od rdzenia. Ja zresztą taki jestem. Jeżeli uczyłem się jogi sam, to chciałem wejść od rdzenia, od początku. Co było na początku? No, zresztą na początku startowałem jako zwykły instruktor fitness i tak dalej. Zwykły, niezwykły, nie będę się tutaj oceniał, po prostu jako instruktor fitness i chciałem zawsze wiedzieć, kto wymyślił pompkę albo kto wymyślił przysiad. Później jak byłem terapeutą, pracowałem jako terapeuta manualny, masaże, ayurveda, takie rzeczy. Chciałem wiedzieć, kto wymyślił ćwiczenia Mackenzie'ego. Dlaczego Mackenzie to nazywa? Albo ćwiczenia rehabilitacyjne, jak opracowywałem swój program psychofizyczny, kto wymyślił niską pozycję klappa w ćwiczeniach rehabilitacyjnych. Okazało się, że to wszystko wymyśliła yoga. Ćwiczenia jogi. Wszystkie ćwiczenia, które są na świecie, jak wyciskanie sztangi, jak przysiady, jak pompki, jak brzuszki i tak dalej, pochodzi od jogi. Nikt nowego nic nie wymyślił. Ćwiczenia Mackenzie'ego to jest pies z głową w górę. Niska pozycja klapa to jest pozycja dziecka w jodze. Na tej podstawie ludzie zaczęli to po prostu rozbudowywać. Czyli wyszła joga asztanga, dynamiczna joga dla mężczyzn. Teraz nawet w Indiach w wojsku ją cały czas wykonują. To są podstawowe ćwiczenia na sprawne, męskie, mocne ciało. To jest power yoga, którą przez lata zresztą trenowałem. Ale jest dość kontuzjogenna i bym bardzo uważał, bo jednak europejskie ciała, a indyjskie to jest inna bajka. Trzeba uważać. Nie każdy jest hiperelastyczny, a często jest tak, że nauczyciele są hiperelastyczni i często jest tak, że myślą, że każdy, kto przyjdzie do nich na zajęcia, również tą hiperelastyczność zdobędzie, a tak niestety nie jest. Więc zawsze chodzi o ten rdzeń. I ja zawsze byłem taki ciekawski. To jest jeszcze, powiem Ci szczerze, najmniejszy problem, bo jak ja obserwuję mojego trenera z Aikido, to ja jestem naprawdę pełen szacunku dla niego, dlatego że on na przykład na treningu mówi, robimy gwiazdę i on tą gwiazdę robi, prawda, pomimo faktu, że ja nie potrafię zrobić gwiazdy, ale ja próbuję, ja mam motywację, żeby tą gwiazdę próbować robić, bo widzę jak on to robi. A co innego, jak na WF-ie miałem starego dziadka, który mówi, no dobra, teraz zrobimy fikołek w powietrzu i w życiu nie widziałem tego dziadka, który to robił, prawda? Także jeżeli, załóżmy, trener jeszcze pokazuje i pokazuje, zróbcie to tak, no to jest to fantastyczna sprawa. Człowiek widzi, że na przykład przy tym akurat mistrzu, który mnie uczy, Sanseju, który mnie uczy
akurat aikido, no to niektóre dziewczyny wymiękają, prawda, bo dziewczyny nie zrobią gwiazdy jakoś tam, nie, tak jak on robi, albo jakieś salta do tyłu, albo jakieś tam inne rzeczy, nie, ale przynajmniej jest pewne to, że jak on mówi zrobimy to on pokazuje, że wiadomo, że on też to potrafi zrobić, prawda? Ale to nie znaczy, że ty też możesz to zrobić. No tak, oczywiście. Dlatego, że tak jest, tak jak ja nauczam z jogi, że joga jest po to, żeby również pracować ze swoim ego i akceptować swoje ograniczenia, które mogą w tym życiu być nie do przejścia. Prawda? Czyli nigdy nie słuchamy tak naprawdę instruktora do końca samego, tylko słuchamy swojego ciała. I obserwujemy, czy ma te ograniczenia takie, które jednak byśmy musieli przebijać się mocno siłą, prawda? Czyli już bardzo jakby brutalnie podchodzić do swojego ciała, bo my chcemy za wszelką cenę zrobić coś. A tu jednak w jodze uczymy się tego dystansu do siebie, prawda? Czyli tak zwanej ahimsy, niekrzywdzenia, co się przekłada oczywiście nie tylko na ciało, ale ogólnie na jakby całokształt. Bo ludzie często, szczególnie na zachodzie, chcą wszystko robić na siłę, prawda? Że jeżeli tak zwane mimetyczne powtarzanie, to jest u roślin, u zwierząt, u ludzi też. To Franek zrobił to i to ja też to zrobię, prawda? Bo jemu się udało, to mnie się też uda, ale bez autorefleksji i bez spojrzenia na swoje ciało, swoje ograniczenia, czy rzeczywiście muszę to robić, czy mi to da spokój wewnętrzny, czy tylko samozadowolenie, prawda? No, to są takie kwestie już szerokie, do innego jakby omawiania. Temat jogi na pewno też poruszymy jeszcze w którymś z naszych spotkań, natomiast w kwestiach tych różnic ewentualnych dotyczących mówisz, że te różnice pojawiają się im głębiej człowiek wchodzi w buddyzm, prawda? Tak jest, bo jesteśmy też... Na przykład jeden buddyzm może nam dać więcej nauk na temat tego, co się dzieje po śmierci. No i na przykład buddyzm tybetański daje nam nauki o Bardo. Jeżeli mamy ochotę to zgłębiać. Ale znowu zawsze Buddha mówił, to nie jest ważne, kim byłeś kiedyś, kim będziesz, bo wprowadza cię to w tworzenie poglądów na temat siebie. A tu chodzi, żeby wyjść z poglądów i mieć czysty umysł. A zawsze mamy umysł w niewiedzy. Od tego startujemy. Gdybyśmy mieli wiedzę, to w ogóle byśmy się tu nie odradzali. To po pierwsze, bo byśmy wiedzieli, jak działać, a tą wiedzę zbieramy z doświadczeniem naszych reinkarnacji, można powiedzieć, czy tych nauk. Więc to wszystko jest jakby zatopione w tej niewiedzy. Myślę, że te różnice nie mają jakiegoś wielkiego znaczenia. Bo i tak zawsze chodzi o pracę ze sobą, jeżeli chodzi o po prostu otwieranie serca. Znaczy możemy też spontanicznie się przebudzić, nie musimy korzystać z buddyzmu. Możemy. Jak najbardziej, mamy piękne narzędzia, ale często i zdarza się tak, że dużo ludzi po prostu się spontanicznie wybudza, w zależności od tego, jaki mają ten swój strumień życia zdeterminowany. I też przy naukach Buddy wystarczył, że przeczytał coś i ludzie się przebudzali po prostu od tak. Ni z gruszki, ni z pietruszki. A to chodzi o to, że po prostu ich strumień deterministyczny, oni już wcześniej mieli jakieś nauki, jakiś w innych, powiedzmy, tych wcieleniach, zebrali te dane, no i odpaliło. Więc myślę, że wgłębianie się w różnice kompletnie jest to tak zwanym jakby niepotrzebnym, to się nazywa w buddyzmie niewłaściwe pytania. Co jest różnicą i co jest najlepsze, prawda? Dlatego, że z każdego buddyzmu i tak będzie ten rdzeń, czyli 4 szlachetne prawdy, od którego wychodzimy. Chyba że to jest jakiś buddyzm typowo, w którym się mantruje i tak dalej, no to tego się nie dowiemy. Ale jeżeli startujemy od pierwszej nauki Buddy, to już mamy ten wgląd. No i dalej w zależności od tego, tak jak mówię, to jest tak zupełnie osobiste,
doświadczenie i w zależności od tego, jak nas ten nasz determinizm wprowadzi. Jeden trafi na nauczyciela od Theravady, jest ok, drugi od tybetańskiego, trzeci od Zen. Każdy wybierze tak jak mu zwibrował nauczyciel i powie, jest ok. Ja mam jednego z moich serdecznych uczniów, który obserwował książki, czytał Dalaj Lamy, i tak za bardzo nie wiedział, czy ma w to wchodzić, czy nie. Poczuł fajnie, ale nie wibrowało za bardzo. Dopiero spotkał mnie, opowiedziałem mu o Theravadzie i poszło. I zadowolony. Zmian mnóstwo na lepsze, dużo pracy. Więc to jest bardzo osobista jakby sprawa. Myślę, że najważniejsze, żebyśmy sobie poopowiadali o tych podstawowych naukach Buddy jako takiego rdzenia, który jest również narzędziami fajnymi do pracy nad sobą. Na czym to wszystko polega, powiedzmy, to nie jest nic tak naprawdę trudnego. To jest tylko to, czy w nas już dzwoneczek dzwoni do przebudzenia. Jeżeli ktoś ogląda i na przykład sobie mówi, chce się tu jeszcze inkarnować w tej przestrzeni, na planecie dokładnie 5 według buddyzmu, poziomu 5, jest 31 poziomów, to wystarczy, że będzie dobrym człowiekiem, to on będzie się tu reinkarnował. W miarę możliwe, to tak upraszczam, bo są różne zgrzyty tutaj, jak będziemy na przykład opowiadać o kammie, o prawie kammy czy karmy, można usypać sobie dobrą karmę, ale często jest tak, że ta zła karma też w jakiś sposób się usypuje, czyli jakby rośnie, jakby 2 ogródki i kiedyś po prostu w którymś przejściu do innego wcielenia może akurat zawibrować zła karma przy bezpośredniej karmie podczas śmierci, gdzie nas wpuści w niższe stany. Bo w buddyzmie jest tak, ta nasza ziemia to jest bardzo fajne, że ta nasza ziemia jest wyjątkowa. Wyjątkowa, bo to jest jedyna przestrzeń, w której możemy nie dość, że nauczyć się tych nauk Buddy, bo co ileś eonów zawsze się odradza Budda, który mówi o tych prawdach, takich, żeby ta ludzkość wiedziała, jak wzrastać, czyli ściąga, powiedzmy, z pola kwantowego, jeżeli ktoś kojarzy coś takiego, czy Zakaszy, czy różnie się to nazywa, czy siatka kwantowa, czy boska matryca, zwał jak zwał, chodzi o ten rdzeń, że ściąga te dane, te informacje na ten temat tej konstrukcji. Więc planeta, która jest, jak to pan Bernatowicz mówił, planetą bólu i łez, dlatego jest taka, bo mamy tutaj odnośniki do wszystkich innych poziomów. Czyli spotykamy ludzi, którzy są wspaniali, jak anioły, prawda? Spotykamy wręcz świętych ludzi, którzy tylko dbają o innych, ale spotykamy też ludzi jak zwierzęta, zachowują się okropnie, lub jak demony, prosto z piekieł, prawda, gdy zabijają, żądza krwi. Więc tu mamy spostrzeżenie na te wszystkie przestrzenie i dzięki tym odnośnikom jesteśmy w stanie zadecydować swoją wolną wolą, w którą stronę chcemy iść. O ile ściągniemy z siebie niewiedzę, czyli tak zwaną awidżę, czyli to jest taka duchowa zasłona. Poprzez te narzędzia my ściągamy tą zasłonę niewiedzy. I teraz na planecie tej ziemskiej, powiedzmy, nie tylko tej, tylko po prostu numer 5, poziom 5, możemy doświadczać, ale tu jesteśmy bardzo rzadko. Dlatego rzadko, bo częściej jednak spadamy niżej. Bo jednak, jak to się mówi, dobrymi intencjami wypróbowane jest piekło. Oczywiście na przestrzeni wieczności jesteśmy w każdych przestrzeniach. Jesteśmy na kole przestrzeni. I zbieramy cały czas pewnego rodzaju informacje na temat siebie, jakby poznajemy się, więc jest wbudowany ten bufor, że kiedyś to zadzwoni, czyli ta iskra jakby przebudzenia. Ale może być tak, że będziemy bardzo, bardzo długo
wędrować, 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 bo Budda sam mówił, że widział swoje jedno wcielenie poprzednie, drugie, trzecie, widział ich 100 000, widział rozkurczenie i kurczenie wszechświata. Nie mógł dojść do początku jakby swojej egzystencji. To było tak długie, dlatego polega to na tym, że ta przestrzeń jest hologramem fraktalnym, czyli to się rozrasta niesamowicie. Więc jeżeli my sobie myślimy, że jesteśmy na tej planecie 20 wcieleń do widzenia gdzieś gdzie indziej, to tak nie jest. Dlatego, że ta niewiedza i ta gra jest tak skomplikowana, tu nie ma tak naprawdę żartów, ani życzeniowego takiego myślenia, że pobędę tu chwilę i będzie fajnie. Jednak tak nie jest. Jest dość skomplikowanie, ale mamy zawsze ten bufor. Więc to tak, żeby nie wyszło za bardzo negatywnie, że tu jesteśmy rzadko i możemy się odbić, ale jesteśmy jednak, prawda? Jak już zaczynamy dobrze działać, to jednak się tu pojawiamy, żeby spojrzeć na siebie. To jest pewnego rodzaju czyściec. Spoglądamy na pewne rzeczy. Jesteśmy w stanie się wyczyścić z tych negatywnych stanów, aby zacząć lepiej wibrować i wtedy zadecydować, czy się odradzamy w innych przestrzeniach, czy w ogóle wychodzimy z tej gry. Bo tak naprawdę, czy to są przestrzenie tak zwane dewiczne, czyli aniołów, czyli powiedzmy, jak znamy książkę Misja Michel Desmarquet, to wiemy, jakie są planety wyżej wibrujące, prawda? To są dewiczne planety, po prostu. Super rozwinięte. Jeszcze w materialne, bo mamy i dewiczne materialne, mamy niematerialne. Mamy przestrzenie o tym, co mówił Monroe, czyli skąd się wziął lóż, czyli są konstruktorzy, którzy konstruują przestrzenie do tego, żeby strumień świadomości, którym tak naprawdę jesteśmy, tylko strumień świadomości, mógł doświadczać czegoś, ale że on się zatapia w swoim doświadczeniu, w tej materii, w pragnieniach, to współzależnie powstaje. O tym też można zrobić, no myślę, że nawet by trzeba było, bo to jest kluczowe, to współzależne powstawanie właśnie w nauce buddyzmu. To on zaczyna doświadczać, on zaczyna się lepić do tego. Tak jak mówił Monroe, stajemy się ćpunami materii, życia. Ale tak czy siak my sobie wędrujemy po tych coraz wyższych, przechodzimy nawet do stanów tych czysto bezcielesnych, energetycznych. To znowu w buddyzmie nazywają się przestrzenie dewicznych dżan, czyli tam nie mają materialnego ciała, nie mają wzroku, uszu i tak dalej, rozpływają się w przestrzeniach jakby boskiej miłości, która jest jakby takimi przed wejściem do tej wyjścia z gry. To jest taka ostatnia bariera. Często mistycy, bez znaczenia w jakiej religii, mówili, że się zjednali z Bogiem, prawda? Jak na długie lata odłączali się od materii, żeby ich nic nie lepiło, to oni mogli w medytacjach czy kontemplacjach głębokich wejść do tych tak zwanych stref dżan. To są po prostu wysokie, mega wysoko wibracyjne przestrzenie, czyli numer 31, początek. Poniżej naszego ziemskiego są tak zwane aszury, czyli ludzie, którzy bardzo lubią się kłócić, to muszą mieć jakąś przestrzeń, żeby być takimi kłótliwymi ludźmi, jak już mocno zejdą wibracyjnie. Niżej są, żebym teraz, głodne duchy, czyli ludzie, którym cały czas się pragnie jedzenia, picia i tak dalej. Tak to się nazywa śmiesznie, ale wyobraźmy sobie, że są tacy ludzie, jeżeli spotykamy tych tak zwanych nienajedzonych, ciągle nienapitych, takich, którzy po prostu tracą całkowicie bariery, alkoholizm, narkomania i tak dalej, to też gdzieś znajdują swoje po prostu przestrzenie, bo ich tak wibracja ściąga. Później mamy zwierzęta i na końcu mamy piekło. To po prostu widzimy nawet tu na ziemi piekło, prawda? Niektórzy żyją jakby w piekle, wojna, jakieś okropne rzeczy. Niektórzy żyją jak pączki w maśle, prawda? Dlatego, żebyśmy widzieli, mieli te odnośniki, żebyśmy mogli mieć autorefleksję na to wszystko. I dzięki tym narzędziom, które dostajemy, mamy jakby takie podstawowe 10 dobrych
KAM, czyli jakby tu robić, jak mówić, jak działać, żeby jakby zbierać te dobre punkty i mamy 10 złych, których nie powinniśmy robić, bo wtedy będziemy sobie jakby tworzyć ten ogród tej złej kammy. I mamy 4 poziomy przebudzenia. Pierwszy poziom, którego nauczam, jest dość prosty. Jest najfajniejszy, najprostszy, bo wystarczy parę wskazań moralnych, iść sobie ośmielaką ścieżką, starać się być uważny na tu i teraz, codziennie, być moralnym i tak dalej. I wtedy zaczynamy widzieć sami, co się dzieje w naszej przestrzeni. To jest piękne w buddyzmie, że tu nie ma czegoś takiego, że to jest dogmat, że tu jest na wiarę, że musisz w coś wierzyć i wtedy hola, proszę, lecisz do raju. Nie. Tu sam sprawdzasz i sam na własnym doświadczeniu doświadczasz tego bezpośrednio. Dlatego, że wystarczy od razu zmiana i od razu to poczujesz. Tu nawet długo nie trzeba czekać na zmiany jakby w swojej przestrzeni. Z dziećmi, z rodziną, z ludźmi w pracy i tak dalej. Od razu możesz jakby działać z dobrą kammą i wzrastać. Już wibracje ci wzrastają, już zupełnie inaczej patrzysz na ludzi. Ci, co cię denerwowali, nagle przestają cię denerwować, bo wiesz, że oni też są zatopieni w tym samym poziomie i też cierpią. Cierpią, czyli to jest taka nazwa dukkha, pierwsza szlachetna prawda, istnieje dukkha, czyli istnieje cierpienie. Ale to cierpienie nie tylko jest jako cierpienie, że coś mnie boli, jest okropnie, ale również jest to takie subtelne cierpienie, pewnego rodzaju niewygoda. I to jest bardzo szerokie, bo możesz cierpieć nawet z tego powodu, że pragniesz czegoś, a nie możesz tego zdobyć, prawda? I wtedy wytwarzasz sobie cierpienie, czekasz, kiedy ja to zdobędę, kiedy to będę miał. Nawet nie czujesz, że to cierpienie. Myślisz, że dążysz do tego, że to jest wspaniałe, to jest piękne, a to jest twoim cierpieniem. I to prowadzi do niektórych zniekształceń, szczególnie w umyśle, tak zwanej wipalazy. Może być cierpienie nawet z tego powodu, znaczy nie może, tylko jest, że siedzimy długo i boli nas pupa, prawda? Bo nasze ciało, no niestety jest, jakie jest. No jest bardzo szerokie spektrum dukkhi. Dukkha, czyli pierwsza szlachetna prawda, jeżeli zrozumiemy ją dobrze, że wszyscy są zatopieni w tym cierpieniu, czyli tego, że muszą się urodzić, muszą umrzeć. Z reguły chorujemy. To takie podstawowe rzeczy, prawda? Z reguły ludzie naokoło nas umierają, doświadczamy tego wszystkiego. To jest właśnie dukkha. Jeżeli nie mamy odnośnika, myślimy, że to jest normalny stan, prawda? Ale jeżeli wiemy, że jest 31 poziomów stanów, w których nie w każdym się przecież odradzamy z łona, a tylko się energetycznie pojawiamy, już zmieniamy jakby troszkę punkt widzenia, prawda? Że są miejsca, gdzie nie musimy w ten sposób cierpieć. Albo w ogóle wyjść z tego poziomu gry. Więc wiemy później, że jest przyczyna tej dukkhi. To jest wszelkiego rodzaju pragnienie tego bycia sobą, bycia, chcenia lub również niechcenia. Później wiemy, że jest trzecia szlachetna prawda, że powstaje wygaśnięcie tego pragnienia, uwolnienie się od tego wszystkiego. I jest czwarta szlachetna prawda, która mówi nam o 8 jakby punktach, które będziemy realizowali, to wyjdziemy z tego cierpienia i z tej dukkhi. Bo często tak jest, że cierpienie. Ale później jak zaczynamy to obserwować na swojej skórze, okazuje się, że to, co myśleliśmy, że jest naszym szczęściem, i tak właśnie jest w naukach, to jest naszym cierpieniem. Jest zupełnie na odwrót. Chcemy być kimś, a okazuje się, że to chcenie być kimś prowadzi do takich napięć, depresji, nerwicy często, jeżdżą po prostu na psychotropach czy na inhibitorach ogromnej teraz, po prostu zastraszającym procencie. Już nie mówię o alkoholu, czy w ogóle o wypieraniu jakby siebie, że ta dukkha to jest właśnie to mimetyczne powtarzanie, to co nam narzuca system, nasze uwarunkowania i tak dalej. No tego jest mnóstwo tych różnych sytuacji, jakby zobaczenia, w którym jesteśmy punkcie.
To daje nam buddyzm, taką przejrzystość. Nagle zaczynamy widzieć, gdzie ja jestem, kim jestem, co mogę robić, jak mogę z tym działać. Tu masz narzędzia, działaj, rób, kontempluj, obserwuj siebie, obserwuj umysł. I nagle z czasem widzisz, że twój mózg to jest tylko komputer kwantowy, który przelicza. Nagle zaczynasz bardziej obserwować swoje serce, przestrzeń serca, tą energię bezwarunkowej miłości. Zaczynasz starać się być dobrym przede wszystkim dla siebie. Obserwować, co jest dobre, działając, w jaki sposób ty działasz i jest to dla ciebie dobre, albo w jaki sposób ty działasz, a jednak robisz sobie akuku i jest to niedobre. Więc zaczynasz zamieniać. To będę robił teraz tak, a tak nie będę robił. I się zaczyna proces. Czyli proces obserwacji swojego umysłu, swoich tych pragnień, które prowadzą do jednak cierpienia w dużej mierze. Można mnożyć przypadków. I do oczyszczania tego umysłu z takich 3 podstawowych kajdan, splamień, różnie to nazywamy, czy jakichś zniekształceń, czyli chciwość w dużym rozumieniu, awersja i niewiedza na temat tych praw duchowych. I to powoli zaczynamy jakby czyścić i ta niewiedza zaczyna opadać. Wtedy umysł się robi czysty, klarowny, robi się koherentne połączenie serca i umysłu, zaczynamy inaczej wybrować i tak dalej. To się wszystko pięknie, dość szybko układa. Tak naprawdę z tego, co ja obserwuję, jeżeli ktoś jest gotowy i ten dzwoneczek w sercu gra i mówi sobie, już mam dosyć, chcę coś zmienić w swoim życiu, za dużo cierpię, albo nawet myślę, że już chcę popełnić samobójstwo, to zmiany są mega szybkie. To jest parę rozmów, jak mam działać, co mam robić i nagle się okazuje, że jednak zupełnie inaczej patrzę na świat. Ale to sam człowiek musi sobie sam powiedzieć, czy już jest gotowy, czy jest mu po prostu fajnie tu w takim świecie, prawda? Jak jemu jest fajnie w takim świecie, to znaczy, że jeszcze jego świadomość nie jest gotowa, on musi sobie podoświadczać, opadać sobie w dół, pobyć troszkę, nie wiem, pieskiem na przykład, później znowu będzie fajnie trafić do człowieczeństwa i znowu posprawdzać. Jak już rzeczywiście już poprzerabiał wszystko, co było możliwe, już chce się przebudzić, no to wtedy jest ten sygnał. Wiesz, mi się wydaje coś takiego, że czasami to jest coś takiego, że siedzi człowiek na takim potężnym wysypisku śmieci, prawda? I podchodzi do niego drugi i mówi, ty, słuchaj, wiesz co, chodź, tam za rogiem jest takie fajne miasto, ja ci pokażę to fajne miasto, nie? A ten mówi, nie, wiesz co, nie, ja tutaj, wiesz co, ja tu znam każdy kąt, ja tutaj wiem, gdzie ja siedzę, ja tam dalej szedł nie będę, nie? I często tak z ludźmi jest po prostu, że oni nawet, właśnie podstawowe pytanie to jest to, czy ty w ogóle chcesz, tak? Dokładnie. To jest tak samo ze wszystkim. Z alkoholikiem tak samo, a jak alkoholik dojdzie do problemu, że to staje się dla niego problemem i on chce z niego wyjść, tak? No to wtedy on zrobi ten pierwszy krok. Natomiast jeżeli człowiek, jak to mówił Mickiewicz kiedyś, wszystko moglibyśmy mieć, gdybyśmy tylko chcieć. Po prostu, prawda? I to są takie słowa prawdy. Ja nie ukrywam, Maćku, że ja mógłbym Cię słuchać godzinami, natomiast też pomyślałem sobie coś takiego, że zrobimy takie cykliczne spotkania na temat buddyzmu, bo potraktujmy to dzisiejsze nasze spotkanie jako taki wstęp do buddyzmu, prawda? No, oczywiście. Za który jestem Ci bardzo wdzięczny. Też jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście umieszczajcie w komentarzu. My postaramy się, żeby te pytania były poruszone przy następnych spotkaniach, jak najbardziej. Dlatego, że buddyzm jest naprawdę niesamowity. Dla mnie buddyzm jest czymś takim, że otwierasz te drzwi i tam jest niesamowita przestrzeń, w którą ty wchodzisz, tak? To jest przestrzeń, która nie jest ograniczona w jakimś stopniu dogmatami, bo w przypadku Kościoła katolickiego wiadomo, że poza dogmatem jest już tylko herezja. Nie? Więc są te drzwi i dochodzi do ściany i koniec, tak? Natomiast w przypadku buddyzmu jest całkiem inna rzeczywistość, prawda? To jest praktyka własna, z narzędziami, z medytacją i uważnością, aż przestaniemy być umysłem i wtedy zaczniemy to widzieć. Dlatego, że tu jak wyczyścimy troszkę, czy uspokoimy umysł myśli
którymi nie jesteśmy, o tym się też dowiemy, z czego jesteśmy zbudowani, bo jesteśmy tylko i wyłącznie pewnym strumieniem. Jak to zaczniemy wyłączać, to zaczyna się jakby pojawiać tak zwana mądrość, pania. I wtedy zaczynamy wiedzieć. To się nazywa wgląd intuicyjny. Wgląd na tą mądrość jakby transcendentną. Bo to jest, tylko powiem o tym, jak to wygląda. Mamy naukę intelektualną, zgłębiamy nauki buddyzmu intelektualnie, bo musimy to zrobić. Później zaczynamy te nauki zaczynać praktykować, chłonąć je i zaczynamy wchodzić jakby w medytację, uważność, rozwijamy tą praktykę dalej, ale już z poziomu własnego, już na przykład nie nauczyciela, tylko sami już zaczynamy praktykować głębiej, aż przyjdzie moment, to się nazywa potwierdzenie wiary, bo najpierw musimy zacząć, musisz mi uwierzyć, że te nauki są świetne, tak? Że praktyka da ci wgląd i będzie ci się lepiej żyło w tu i teraz. Tylko o to chodzi, o tu i teraz. Nawet nie chodzi o te inne przestrzenie, tylko tu i teraz. I ty zaczynasz to robić. Masz w sobie to przekonanie, masz tą energię ode mnie, żeby to robić, bo wiesz, że będzie ci się lepiej żyło, bo będziesz dobrym człowiekiem i dobro będzie do ciebie spływać. I na końcu dostajesz intuicyjny wgląd, czyli potwierdzenie wiary. Wyłączając analityczny umysł, dostajesz tak zwane jakby informacje z transcendencji. To, co na przykład profesor Meissner mówił na temat jego fizyki. Najpierw on to ściąga z transcendencji i później zaczynają robić fizyczne doświadczenia. On tego nie wymyśla sam z głowy, tylko ściąga. I to ściągnięcie danych powstaje tylko wtedy, kiedy my wyłączymy umysł, czyli wchodzimy w stany medytacji, wyciszenia i tak dalej. Więc tu jest piękna sprawa. Uczysz się, praktykujesz, dostajesz wgląd, potwierdzenie tej nauki. Nic więcej. I o to chodziło o Buddzie. Nie ma dogmatów, nie ma, musisz zawierzyć. Sam to zrobisz. Masz narzędzia, rób, działaj, a się przekonasz. Ja tylko na zakończenie Ci powiem, że ja egzaminu na buddyzm nie przeszedłem. Dlaczego? Egzamin mój na buddyzm jest związany właśnie z tą dżunglą, którą tutaj widzisz. Kiedy byłem w Tajlandii, trafiłem do... Ja to tak humorystycznie nazwałem, że to jest taki odpowiednik naszego Lourdes, bo tam nie do końca było wiadomo, czy buddyzm, czy hinduizm, różne takie kwestie się pojawiały. Ale zastanawiałem się nad buddyzmem, mam wspaniałe zdjęcie z takim mnichem buddyjskim i mówiłem do niego, że zastanawiałem się też nad pewnymi kwestiami związanymi z buddyzmem. On mówi, przejdź do świątyni i weź pomedytuj troszeczkę. Wszystko było fajnie, tylko ta świątynia była na takiej wysokości, że Ci powiem uczciwie, nie przesadzę, ale chyba z 200 metrów w górę, wiesz, przynajmniej, albo z pół kilometra to było w górę. No i ja szedłem po tych schodach, bo ta góra była taka, te schody były tak... A to było z 200 metrów albo z pół kilometra tam, naprawdę. Nie wiem ile tego, ta świątynia to była taka malutka tam na górze, nie? Więc ja doszedłem do połowy tej drogi i mi się już odechciało buddyzmu i musiałem wrócić. A przecież mogłeś pomedytować nie wchodząc. No właśnie, no właśnie. Po prostu. No z medytacją też jest tak, że mogą nam powiedzieć, żebyśmy medytowali, ale jeżeli nie wiemy dokładnie jak, prawda, to przegrzejemy umysł, bo tu nie chodzi o to, żeby działać z umysłu, tylko z serca, powolutku, do tematu pomalutku. medytacji, do tematu jogi na pewno jeszcze powrócimy. Ja naprawdę serdecznie dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, za ten wstęp do buddyzmu. Ja na również. pewno spotkamy się, a czekam, jeżeli macie pytania, to w komentarzach umieszczajcie, będziemy starali się do nich jakoś odnieść. Dziękuję Ci serdecznie, Maćku, za poświęcony czas. Ja również dziękuję wszystkim, którzy za uwagę. I znaleźliście czas, żeby troszeczkę Maćka posłuchać. Pozdrawiam wszystkich.